Południca, pani zbóż i gniewu. W czasach, gdy ludzie żyli w harmonii z naturą i lękiem spoglądali na to, co nieznane, w niewielkiej wiosce położonej pośród rozległych pól zboża krążyły opowieści o południcy. Wierzyli, że zjawa ta ukazuje się w samo południe, gdy słońce osiąga szczyt na niebie, a upalne powietrze zamiera, tworząc ciszę tak gęstą, że nikt nie śmie jej zakłócić. Mówiono, że kto odważy się pracować w tej świętej godzinie, ten może zginąć lub sprowadzi na siebie klątwę południcy. Opowieści o południcy były przekazywane w wiosce od pokoleń. Starsi mieszkańcy powtarzali młodym przestrogę: kto pracuje w południe, sprowadza gniew pani zbóż. Dziadek Antoni, jeden z najstarszych mężczyzn w wiosce, znał tę legendę najlepiej. Opowiadał, jak przed laty jego własny ojciec widział południcę w samo południe. Zjawa o twarzy pięknej, lecz lodowatej, ubrana w biel, o włosach rozwianych przez niewidzialny wiatr. Kto spojrzał jej w oczy, ten zostawał na polu już na zawsze, zamieniając się w jednego z duchów, które chronią zboża i strzegą czasu południa. Młodzi z wioski słuchali historii Antoniego z fascynacją, ale też nieco z rozbawieniem. Najbardziej powątpiewał Dobromir, młody, pewny siebie syn młynarza, który uznawał przestrogi dziadka za starcze bajki. Duchy pól i południce? Co za bzdury! To tylko bajki, którymi straszycie dzieci, żeby odpoczywały w upalne dni. Żartował Dobromir, ale w głębi duszy tliła się w nim ciekawość. Obiecał sobie, że znajdzie dowód na to, że południca to tylko wymysł. Pewnego dnia, w czasie żniw, Dobromir postanowił kontynuować swoją pracę na polu, pomimo że dochodziło samo południe. Słońce świeciło bezlitośnie, a każdy krok w gęstym zbożu wydawał się coraz cięższy. Gdy wskazówki zegara uderzyły 12, coś dziwnego zaczęło dziać się wokół niego. Powietrze zgęstniało, a wszystko dookoła ucichło. Nie słychać było nawet szelestu łanów zboża. Wtem, kątem oka Dobromir dostrzegł białą, smukłą postać sunącą po polu. Nie miał wątpliwości, że to południca. Krew zastygła mu w żyłach, gdy zdał sobie sprawę, że stoi oko w oko z legendą, którą uważał za bajkę. Pani zbóż unosiła się lekko nad ziemią, a jej spojrzenie przeszywało Dobromira na wskroś. Złamałeś spokój pola w moim czasie, szepnęła, a jej głos był jak podmuch zimnego wiatru. Dlaczego tu jesteś, śmiertelniku? Dobromir czuł, jak jego ciało sztywnieje. Wiedział, że musi odpowiedzieć, choć jego głos drżał. Przyszedłem, bo chciałem dokończyć pracę, którą zacząłem na polu. W jej oczach pojawił się gniew. Mój czas nie służy pracy, powiedziała chłodno. Śmiertelnicy odeszli od szacunku dla natury. Ukażę każdego, kto zakłóci ciszę południa. Dobromir, w końcu otrząsnąwszy się z oszołomienia, rzucił się do ucieczki. Biegł przez pola, słysząc, jak za nim szumią łany zboża, jakby gonił go sam wiatr. Południca była tuż za nim, a każdy jej krok odbijał się echem gniewu w jego głowie. Przerażony zbiegł z pola i dotarł do małego lasku na jego skraju. Gdy odwrócił się, południca zniknęła, ale jej szept wciąż odbijał się echem w jego uszach. Zapamiętam cię, śmiertelniku. Przekroczyłeś granicę, której nie wolno przekraczać. Gdy Dobromir wrócił do wioski, był blady i drżał ze strachu. Próbował opowiedzieć wszystkim, co widział, ale jego opowieści słuchano z niedowierzaniem. Od tego dnia Dobromir nie był już taki jak dawniej. Nawiedzały go koszmary, w których widział postać południcy kroczącą przez pole zboża. Co gorsza, za każdym razem, gdy zbliżało się południe, czuł dziwny niepokój, jakby sam jej gniew odbijał się w jego ciele. Każdego dnia stawał się coraz bardziej posępny, a ludzie zaczęli unikać jego towarzystwa, przekonani, że Dobromir jest pod wpływem złej mocy. Jakiś czas później, podczas żniw, Dobromir zauważył, że jego cień o południu staje się dziwnie blady i jakby oddzielał się od niego. Przerażony, poprosił o radę starą zielarkę, która znała się na zjawach. Była to starsza kobieta, która znała tajemnice ziół i legendy zapomniane przez ludzi. A także wiedziała, jak zyskać przychylność duchów, które przebywały pośród żywych. Dotarł do jej chaty przy skraju lasu o zmierzchu,
gdy światło dnia powoli ustępowało cieniom nocy. Gdy kobieta usłyszała pukanie do drzwi, bez słowa zaprosiła go do środka. Wewnątrz unosił się zapach suszonych ziół i kadzideł, a półmrok rozświetlały jedynie skromne świece. Oczy zielarki były przenikliwe, a jej spojrzenie zdawało się przechodzić przez skórę i wnikać w głąb jego duszy. Kiedy opowiedział jej o swoich lękach i snach, zielarka skinęła głową, jakby już wszystko wiedziała. W końcu, z dziwnym spokojem, oznajmiła: twoja dusza została naznaczona gniewem południcy. Jej głos brzmiał jak szept burzy, głęboki i pełen ukrytej mocy. Dobromir zamarł, próbując zrozumieć, co mogło wywołać gniew tej pradawnej istoty. Jeśli nie zdołasz zrozumieć tego gniewu, nie zaznasz spokoju, kontynuowała kobieta. Musisz dowiedzieć się, czego od ciebie chce. Ostrzeżenie to brzmiało jak wyrok. Wiedział, że duchy takie jak południca nie pojawiały się bez powodu. Dobromir, dręczony nieustannym niepokojem, udał się ponownie na pole, tym razem o świcie. Czekał, aż zjawa pojawi się po raz kolejny, zdeterminowany, by poznać przyczynę jej gniewu. Gdy słońce powoli wznosiło się na niebie, wśród zboża ujrzał południcę. Tym razem jej twarz była spokojniejsza, choć nadal w jej spojrzeniu widniała groza. Dlaczego wciąż mnie prześladujesz? Zapytał Dobromir, starając się ukryć strach. Południca spojrzała na niego z chłodną powagą. Twoi przodkowie oddawali szacunek ziemi, którą uprawiali. Ty i tobie podobni zaczęliście ją lekceważyć. Zrozum, że ziemia żyje i pamięta. Zakłóciłeś jej spokój. Jeśli chcesz zaznać spokoju, musisz nauczyć się szacunku dla natury, którą twoi przodkowie chronili. Dobromir zrozumiał, że musiał zrezygnować z pracy na polu w południe, jak czynili to dawni mieszkańcy. Wiedział, że tylko wtedy zazna spokoju. Od tego dnia Dobromir przywrócił dawne tradycje. Zakazał pracy w południe, organizował wspólne dziękczynienia po zakończeniu zbiorów, a także zasadził na skraju pola kilka dębów, by każdy, kto pracował w polu, mógł odpoczywać w ich cieniu. Po pewnym czasie złowroga obecność południcy zaczęła ustępować. Dobromir czuł, jak ciężar, który odczuwał, powoli znika. Gniew południcy wygasł, a ludzie w wiosce ponownie zaczęli wierzyć w dawne prawa natury. Od tej pory nikt już nie pracował w południe, pamiętając, że każdy czas ma swoje prawa i że lekceważenie natury może sprowadzić gniew, którego nie sposób załagodzić.